Witajcie, piromanci, technomanci, manipulanci i niszczyciele, jak tam na Enoch. Od dawna nie włożyłam już tyle czasu i pracy w jakiś projekt, więc tym bardziej mega cieszę się, że mogę podzielić się z Wami jego efektami. Dzięki współpracy z Cenegą i People Can Fly udało mi się stworzyć ten abstrakcyjny, ale fantastyczny karabin Ofiara Damaszku z gry Outriders. Jest to super świeży, fantastycznie wyglądający third-person shooter, w którym dosłownie wszystko zmutowało, łącznie z graczem. I jest to koncept, który kupił mnie od samego początku, ponieważ uwielbiam nieoczywiste połączenia, czy to smaków, materiałów, czy światów. Jeśli jesteście tu nowi, witajcie, ja jestem Violet i na tym kanale opowiadam o cosplayu i popkulturze. Jeśli te tematy Was interesują, zostańcie ze mną na dłużej, a jeszcze lepiej subskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. A jeśli się znamy, hejka, cześć, dzień dobry, mordy i mordeczki, fioletowi kapitaliści, fani picia wody i herbatki na streamie. I jak się macie? Na początku marca dostałam do wyboru 4 modele broni z gry i chociaż wszystkie byłyby świetnym wyzwaniem, postanowiłam zająć się właśnie karabinem Ofiara Damaszku. Pozostałe 2 możecie zobaczyć u Izabel i Crafts of Two. Tu jest trochę organicznie, ale i klasycznie. Wiele materiałów dosłownie przeplata się tu ze sobą. Wybrałam ten właśnie model, bo wiedziałam, że przy jego tworzeniu będę mogła wykorzystać dużo technik, które uwielbiam, takie jak wypalanie, ale też techniki, których wcześniej nie próbowałam, a bardzo chciałabym się z nimi zmierzyć. Głównie foam play. Mam problem z oddawaniem proporcji, więc zaczęłam od przygotowania odpowiedniego blueprintu. Jedna wersja to outline, do którego będę dążyć, druga to uproszczone kształty, od których będę zaczynać pracę. Wdrukowałam najpierw kilka rozmiarów, żeby wybrać ten najbardziej pasujący do moich proporcji, a przede wszystkim do ręki. I rozplanowałam, jak podzielić broń na wygodne do zbudowania części, żeby potem po kolei złożyć te puzzle 3D. Jeśli oglądacie moje streamy, wiecie, że uwielbiam puzzle. Baza broni to klocek XPS-u obudowany 5 i 10 mm pianką EVA. Kolba składa się z 4 warstw 10 mm EVY, a uchwyt na górze to 3 warstwy 5 mm EVY. W magazynku ukryłam kilka magnesów, żeby bezproblemowo trzymał się w miejscu, ale też można go było łatwo odczepić, na przykład do transportu. Na tym etapie całość wyglądała dość kanciasto, ale chciałam zbudować podstawowe kształty, które następnie będę obkładać foam play, czy też masą piankową, tak ją nazwałam. To materiał, z którym wcześniej nie pracowałam i bardzo chciałam sprawdzić, czy naprawdę jest tak świetny, jak go opisują inni cosplayerzy. Początki naszej współpracy nie były proste. Wymyśliłam sobie, że dla oszczędności czasu przygotuję gotowe formy dla kilku kształtów i będę z nich odbijać kolejne zawijasy do naklejania na bazę broni i w ten sposób będę miała prostą taśmę produkcyjną. Ten pomysł jednak nie wypalił, bo o ile rzeźbi się w masie cudownie, to wyjmowanie z formy, niezależnie czy zrobionej z worbli, czy kuleczek DecoArt, był porażką. Prawdopodobnie gdybym znalazła sposób na nieprzywieranie świeżej masy do formy, ten pomysł by zadziałał. Duża część broni wygląda jak zrobiona z kamienia czy betonu i zamiast męczyć się z Ewą i Dremlem, znowu zaufałam masie piankowej, tym razem z o wiele lepszym efektem. Żeby połączyć ją z pianką, wystarczy zmoczyć powierzchnię i rozgnieść na niej masę. To mega proste i wygodne. Jest też niesamowicie lekka, więc jej duża ilość nie zmieni ciężaru broni. Masa pozostaje plastyczna przez około 20 minut, jednak przetarcie powierzchni może nieco wydłużyć czas pracy. Wodą można też rozetrzeć jej krawędzie, dzięki temu idealnie blenduje się z pianką pod spodem. Kiedy jest miękka, można nadać jej fakturę, więc wypróbowałam sposób z folią aluminiową i zadziałał świetnie. Głębsze pęknięcia czy ubytki wyrzeźbiłam już ręcznie. Nadal pomagając sobie blueprintem z puzli, upewniłam się, że proporcje są zachowane i odrysowałam kształty, które będę dalej tworzyć. Wierzch karabinu jest w części pokryty jakby rozlanym i skorodowanym srebrem i wygląda bardzo organicznie, więc i tą część zrobiłam z foam clay. Zbudowane wcześniej uproszczone, geometryczne kształty mogłam obłożyć cieńszą warstwą masy, niż gdybym budowała te elementy od zera. To ważne, bo im masa jest cieńsza, tym szybciej wysycha i można przy niej dalej pracować. Więc taki kilkucentymetrowy blob może schnąć nawet do 2 dni, których oczywiście nie miałam. Na pewno ci z Was doświadczeni w rzeźbieniu w glinie będą mieli perfekcyjne narzędzia do pracy z tym materiałem. Ja jednak mam palce, kilka narzędzi dentystycznych po babci i przybory szkolne, ale hej, to też działa. Foam clay jest trochę bardziej gumowy niż glina, ale też bardziej plastyczny niż marshmallow. Ciężko to opisać. Zamiast odrywać jego kawałki, najlepiej przesuwać je w inne miejsca, bo jest bardzo rozciągliwy i świetnie maskuje miejsca łączeń.
To rozdane na wierzchu karabinu srebro ma pełno dziur i poszarpanych krawędzi, więc idealnym narzędziem była tu wypalarka. Chyba mnie tu trochę przytruło, więc otwierajcie okna, kiedy jej używacie. Bardzo przyjemnie mi się z nią pracuje, bo lubię organiczne faktury i battle damage w cosplayu, a do tego nadaje się fantastycznie. Specjalnie użyłam grubszej pianki w tym miejscu, żebym mogła zrobić głębsze dziury, nie przebijając pianki na wylot. Ale serio, pracujcie z wypalarką tylko w masce, nie nachylajcie się nad oparami i uważajcie, żeby się nie poparzyć. Jak już ustaliliśmy, odbijane z masy piankowej formy nie wyszły, więc zostało rzeźbienie wszystkich zawiasów ręcznie. Spoko, mam czas. Mam też zapis ze streamu i dzięki temu wiem, że pokrycie jednej strony karabinu tymi piankowymi wężykami zajęło mi prawie 4 godziny. Wpadnijcie czasem na moje streamy, jest śmiesznie, a czasem nawet zabawnie. Kolejna część to osłona lufy w kształcie teatralnej maski albo zaskoczonego szczupaka. Tak nazwali go ludzie na streamie. Mówiłam, czasem jest zabawnie. Pianka Ewa bardzo dobrze reaguje na ciepło, więc można ją nieco podgrzać i formować potrzebne kształty, aż się schłodzi. Ewentualnie złapać brzegi taśmą papierową. Wtedy zatrzyma ten kształt, aż nie podgrzejecie jej ponownie. W ten sposób można uzyskać bardziej trójwymiarowe formy, bez konieczności składania ich z kilku części, więc dla mnie bomba. Lufa zrobiona jest całkowicie z 5 mm pianki, trochę ją podniszczyłam, żeby nadać jej charakteru. Na wierzch maski nałożyłam bardzo cienką warstwę masy piankowej, w której odbiłam fakturę zniszczonego metalu. Patrząc teraz na całość, nie wiem jak zbudowałabym te wszystkie miękkie kształty bez tej masy. Jest bardzo łatwa w pracy, lekka i wytrzymała, więc można ją dowolnie nadbudowywać, wybacza wiele błędów i jak widzicie, można osiągnąć przy jej pomocy najróżniejsze powierzchnie. Ale dość o niej, teraz czas na najżmudniejszy etap, czyli Wikol! Zastanawiałam się, czy lepszym rozwiązaniem nie będzie Plastidip, bo zawsze wybiorę spray ponad pędzlem przez oszczędność czasu, ale karabin zbudowany jest z dość miękkich materiałów i wiem, że Wikol trochę całość usztywni i lepiej zabezpieczy. Więc czas na pierwszą warstwę, jej! Dodatkowym plusem użycia Wikolu jest możliwość tworzenia na powierzchni różnych faktur, które pomogą przy malowaniu, zarówno chropowatej, organicznej faktury, idealnej dla kamienia czy betonu, ale też gładkiej dla metalowych elementów. Po 3 warstwach i 2 dniach mogłam wreszcie nałożyć podkład, ale też nie za szybko, żeby farba nie zalała tych żmudnie wypracowanych faktur, które pomogą mi oszukać świat, że te kawałki pianki to najprawdziwszy metal i drewno. Wezmę każdą pomoc, bo malowanie jest dla mnie w każdym projekcie największym wyzwaniem. Nie uważam się za dobrego malarza, niezbyt znam się na farbach i chciałabym piękne efekty jak najszybciej, co wiem jest niemożliwe. Dlatego Battle Damage i faktury, na które nakładam farby, bardzo mi pomagają osiągnąć efekt przestrzennych powierzchni, co jest trudne, zwłaszcza przy metalicznych farbach, które mocno odbijają światło. No ale patrzcie, jak te wszystkie brudy i wgniecenia pięknie wyglądają. W tej broni wiele materiałów przeplata się ze sobą, co tworzy masę trudno dostępnych zawijasów i prześwitów, do których mega ciężko dotrzeć pędzlem, nie mówiąc już o cieniowaniu. Inne miejsca wymagały pędzla o grubości wykałaczki i skupienia jak w grze Operacja, żeby nie dotknąć brzegów. Na sam koniec pracy trafiłam na bardzo duży problem. Jak nazwa wskazuje, karabin jest z damaszku, więc wykorzystana w nim stal musi być damasceńska. To bardzo drobny, charakterystyczny wzór i po paru nieudanych sposobach postanowiłam po prostu go namalować z pędzla. Na koniec pokryłam ostrze metaliczną farbą, która wyrównała powierzchnię i ją dodatkowo nabłyszczyła. I gotowe! Dużo się nauczyłam przy tym projekcie, a ilość srebrnych farb, które do niego kupiłam, starczy mi na malowanie zbroi i propów do końca życia. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest o wiele mniejsza niż w grze, ale zależało mi na tym, żeby dopasować ją do moich proporcji i żeby moje dziecięce ręce mogły ją trzymać i pozować. A jak Wam podoba się Ofiara Damaszku? Czy widzieliście już pozostałe projekty zrobione przez Kamui, Izabel i Krawcow Tu? Które z nich są Waszymi ulubionymi? Napiszcie mi to wszystko w komentarzach. Ja natomiast mogę wreszcie zawinąć się w burrito z koca, zasiąść na kanapie i odpalić tę grę, bo dzisiaj premiera!
Planeta Enoch wygląda świetnie, mam zamiar wypróbować przynajmniej 3 klasy postaci, no i trzymam kciuki, żeby wydropić tę broń dla siebie. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was przydatny i że będziecie mogli zastosować moje rozwiązania w Waszych projektach. A jeśli nie jesteście cosplayerami, przemiło spędziliście ze mną czas i zachęciłam Was chociaż trochę do zapoznania się z grą Outriders. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górze, bo pomaga mi to w zasięgach i do zobaczenia następnym razem. Bye!